I właśnie w tym roku miałam pójść do szkoły. Kończyłam 7 lat. No zamiast do szkoły poszłam do getta w Lwowie. Byłam analfabetką. Moja mama kupiła elementarz, zeszyt, ołówek i zaczęła mnie uczyć czytać i pisać. Babcia powiedziała, chyba zwariowałaś. Trzeba kupować chleb i suszyć, a suchary robić, a nie uczyć dziecko. O, sorki, Sara. Strasznie mnie to wciągnęło, przepraszam. A co oglądasz? Wywiad z taką jedną panią i wspomnienia z dzieciństwa. Ale wiesz co, mam pomysł, może porysujemy na chodniku. Mam kredę. Dobra. Siema, tu Koni Maja, czyli te friki, które rapują o wojnie i zagładzie. Zaczęło się od zdjęcia żydowskiej rodziny, które znaleziono w mojej kamienicy. No i bardzo mnie to poruszyło. Chciałem się dowiedzieć czegoś więcej o tych ludziach. No i razem z Majką zaczęliśmy chodzić ich śladami. Odkrywać żydowską historię naszego miasta. No i totalnie się wkręciliśmy. Powstało kilka niezłych numerów i klipów. Ostatni o rodzinie, która ukrywała na wsi 3 Żydówki. Dom jest mały, jedna izba, a w tej izbie 8 osób. By 3 jeszcze się zmieściły, też się znajdzie jakiś sposób. Wiesz, odkąd mam ten babysitting, to ciągle myślę o losach dzieci w czasie zagłady. No nieźle, bo mi też ten temat przyszedł. Ostatnio oglądaliśmy film w szkole o Korczaku. No, niby historia dobrze znana, ale robi wrażenie. Ja obejrzałam wywiad z taką jedną panią z Lwowa. Lena Chojnowska. Miała 7 lat, gdy zamknęli ją w getcie, jak wszystkich Żydów. Wyrzucili ich z domu. Nie pozwolili nic zabrać ze sobą. Mama Leny prosiła, żeby pozwolili wziąć jej chociaż dziecięce łóżeczko. Ale usłyszeli wtedy, że dość już się na miękkim naspali. No, ale skoro przeżyła, to domyślam się, że jakoś z tego getta uciekła. Tak, razem z mamą. Cała rodzina zrzucała się na to, żeby dać im szansę na przeżycie. Wyszły, ale się nie udało, bo dopadli im szmelcownicy. Cudem przeżyły, ale musiały wrócić z powrotem do getta. Potem wyszły jeszcze raz, ale już bez niczego i bez planu na to, gdzie iść. No i zaczęłyśmy chodzić po Lwowie długo. Nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Weszłyśmy do kamienicy, która była przed wojną naszą kamienicą. Dozorcą był Leon Mielnik. Jak nas zobaczył, prawie zemdlał, się przeraził, ale wpuścił nas. No, dał nam jakiś chleb ze smalcem czy coś, dał herbatę. I powiedział, że poczekamy jeszcze chwilę, aż noc zapadnie, i zaprowadził nas przez podwórko do piwnicy, gdzie był skład węgla. Mama siedziała na krzesełku, ja siedziałam na węglu z głową, spałam na jej kolanach. Szczury były tam, ale nie zjadły nas. On przyszedł z wiadomością, że on ma dla mnie miejsce. To była 3-piętrowa kamienica. Kurde, nie mam siły, żeby to oglądać, a co dopiero o tym pisać. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie, co czuje dziecko, które ma zostawić matkę i iść do obcych ludzi w nieznane, no. No. A wiesz, co zrobiła ta kobieta, która wzięła Lenę, za pieniądze zresztą? Jak się dowiedziała, że mama Leny opuściła Lwów, po prostu wystawiła małą za drzwi. Wieczorem. Aha, a co Lena zrobiła? Poszła do polskiej znajomej, która wiele razy jej w tym czasie pomogła. Ale potem była ukrywana w wielu innych miejscach. W Lwowie, w Warszawie, na wsi pod Warszawą. A wiesz co, mój stary jedzie w weekend do Warszawy, to może zabiorę się z nim, pokręcę się trochę po mieście, może porobię jakieś fotki w miejscach, gdzie też Lena się ukrywała. No i może nawet o tę wieś zahaczymy.
jak już tak padałam ze zmęczenia i głodna byłam i już zmierzch się zbliżał. Nie ma gdzie spać. Ja powiedziałam do mojej mamy, wiesz, wejdźmy do jakiegoś dużego, wysokiego domu, weźmiemy się za ręce i wyskoczymy razem. Ale moja mama miała ogromną siłę witalną. Szarpnęła mnie za rękę, przemilczała, słowa nie powiedziała. I jej mama to w ogóle, wiesz, no, to była kobieta czołg po prostu. No. Ten tekst, pamiętasz? Widziałam żywe trupy na ulicach, ale tylko mnie to nie dotyczyło. Ja miałam żyć. No, a ten, jak Lena opowiadała o tym, jak jej mama po prostu podchodziła do Niemców na ulicy, bo uważała, że Niemcy nie rozpoznawali de facto Żydów po tym, jak wyglądali, tylko po lęku w oczach. Więc żeby się nie zdradzać, to po prostu podchodziła do nich i pytała byle co. O cokolwiek jej przyszło do głowy. O adres, wiesz. Tak sobie myślę, że w tej Warszawie i Wiśniewie, jakby to, wiadomo, to teraz wszystko inaczej wygląda, ale ja jak byłem tam, miałem takie dziwne poczucie, jakby tych w ścianach i ulicach była część, jakby jakiś ślad ich historii. Szkoda, że do Lwowa teraz nie można pojechać. No, ta wojna w Ukrainie. Dzieciaki znowu siedzą pozamykane w piwnicach. Straszne. Lena opowiada w wywiadzie o tym wstydzie, z którym musiała się zmierzyć po wojnie. Ta chora ideologia i to, przez co przeszła, zostawiły w niej przekonanie, że samo to, że istnieje, jest wystarczającym powodem do tego, żeby ją skrzywdzić, rozumiesz? No tak. I właśnie to, dzięki czemu przetrwała Lena, jej mama, czyli ten tak zwany dobry wygląd. Kolor włosów i oczu wyznaczał szansę przetrwania po prostu. Jojo, hej, dobry wygląd. A ty jak dziś wyglądasz, Maja? Dobrze? A ty, człowieku? Wszyscy teraz bardzo dbamy o to, jak wyglądamy, nie? Dbamy o ten wygląd. No. Zapytamy was dzisiaj, kto jak z was wygląda. Dzień dobry państwu, to taka mała sonda. Wnioski się pokazać i uśmiech puścić weter. Sweet focia na Insta i filtrów mnóstwo. Hajs też pomoże, followuj i zrób się na bóstwo. Ej, followuj i zrób się na bóstwo. Dobry wygląd. To była strategia przetrwania. Ci, co nie mieli, musieli gdzieś zniknąć. Lena go miała, no to udawała. I się chowała, i ryzykowała. I się chowała, i ryzykowała. No i udawała. Ej. Czarne włosy, jasne oko. Zawsze patrz wysoko. Mama mówiła, nie okazuj strachu. Przeć ich pytanie swoim bez obciachu. Na wsi brak jedzenia, butów też nie miała. Zimna rosa, odmrożone stopy, ale luksus, bo sąsiadów się nie bała. Ten dobry wygląd dał jej status sieroty. Zapytamy was dzisiaj, kto jak z was wygląda. Dzień dobry państwu, to taka mała sonda. Zapytamy was dzisiaj, kto jak z was wygląda. Dzień dobry państwu, to taka mała sonda. Zapytamy was dzisiaj, kto jak z was wygląda. Dzień dobry państwu, to taka mała sonda.